Witam! W tym filmie pokażę makietę windy, jaka powstała w celu połączenia ze sterowaniem przekaźnikowym. Oczywiście zastrzegam od razu, że ta makieta nie jest w żaden sposób dziełem sztuki artystycznej w dziedzinie modelarstwa, tylko taką prowizorką, której głównym celem jest odwzorowanie działania takiej windy od strony, z jakiej widzi ją sterowanie przekaźnikowe, czyli najważniejszym aspektem tutaj było po prostu uruchomienie tego, żeby kabina podczas ruchu sterowała fotoimpulsatorem i wyłącznikami końcowymi, co też udało się osiągnąć. Kwestia estetyczna niestety pozostawia wiele do życzenia, dlatego nie będziemy się tutaj na niej skupiać. Myślę, że wszelkie komentarze na ten temat też są tutaj zdecydowanie zbędne. Gdyby ktoś kiedyś poczuł się na siłach zrobić taką miniaturową windę, która i od strony estetycznej jest tutaj pięknie odwzorowaną miniaturową rzeczywistością, to bardzo chętnie oczywiście podłączyłbym potem taki model pod to sterowanie. Jeżeli ktoś oglądał starsze nagrania moje, no to w postaci atrapy takiej windy występował tam kluczyk. Tak, kluczyk zawieszony na sznurku. Makieta ta, choć nie jest najpiękniejsza, myślę, że jest zdecydowanie lepszym odwzorowaniem niż właśnie taki zawieszony na sznureczku kluczyk. Dlatego zapraszam do obejrzenia tego filmu, w którym pokażę, jak ta makieta działa i jak współpracuje z sterowaniem przekaźnikowym z prawdziwej windy. Najważniejsze w tym modelu jest to, żeby odwzorował windę od strony tego, jak widzi ją sterowanie, czyli żeby działał fotoimpulsator i wyłączniki końcowe. No i żeby miała dwie prędkości. To jest tutaj najważniejsze. Cała reszta nie jest nam w tej chwili potrzebna. Tutaj oczywiście też obwód drzwi, znaczy kontakty drzwi, czy rygli, krzywka ruchoma, te rzeczy w tej chwili jeszcze też nie są tutaj zrobione. Jest tylko przycisk, który symuluje otwieranie drzwi. Być może któregoś dnia, tak jak Adam Słodowy, zrobimy drzwi do tej windy. Dobrze, dzisiaj w roli strzałeczki posłuży mi pistolet na sprężone powietrze. Oczywiście nie podłączony, żeby nie było. Co możemy wyróżnić, to jest fotoimpulsator. Oczywiście zrobione to jest po najprostszej linii oporu. Tutaj już na nich po prostu wszystko gotowe i dają wyjście cyfrowe. Ponieważ to ma sterować przekaźnikiem, tak, tutaj są mikroprzekaźniki, zresztą jakbyśmy rozkręcili na przykład taki fotoimpulsator, wewnątrz niego też znajdą się dwa miniaturowe przekaźniki, które dopiero załączają obwód przekaźników 551. Tutaj widzimy przesłonki dla fotoimpulsatora pierwszego po lewej, drugiego po prawej, czyli ten po prawej jest parzysty, po lewej nieparzysty. Kabelek zwisowy do tego. Tutaj na górze znajdziemy wciągarkę w postaci tam malutkiego silniczka, takiego jak w zabawkach z przekładnią, żeby się pomalutku obracało. Mamy podwójne opasanie tutaj liną, żeby ta cierność była jakaś w miarę. Tutaj są oporniki, nie wszystkie w tej chwili wykorzystane, bo to tak powstało celem eksperymentów. Pracują 3 w szeregu, równolegle. I to są oporniki, żeby silnik pomalutku kręcił na wolnym biegu. Na biegu szybko silnik dostaje pełne napięcie 5 V z tej samej przetwornicy, która zasila nam te fotoimpulsatory. Ta przetwornica jest tutaj w tym miejscu, nie? Bardzo fajna przetworniczka za parę złotych, która jest w stanie wytrzymać wysokie napięcie na wejściu, a dostaje tutaj na wejściu 48 V, żeby nie bawić się w dodatkowy zasilacz. Tutaj mamy widoczne zbliżenie na włączniki końcowe i krańcowe. Wyłącznik krańcowy jest niżej, pojedynczy. Wyłącznik końcowy tutaj są dwa obok siebie, dlatego że potrzebujemy zestick zwierny i zestick rozwierny, a one posiadają tylko przełączne, natomiast te, które miały zarówno taki i taki, kosztowały wielokrotnie więcej niż dwa takie razem. Tutaj z tyłu na kabinie widoczna krzywka, która popycha nam te wyłączniki. Tutaj lepiej ta krzywka jest widoczna. Ja sprowadzę teraz kabinę na parter, także wyłączniki zadziałają. O właśnie, niestety ciężko to dojrzeć trochę, jak one tu pracują, ponieważ jest to troszeczkę ukryte. Tutaj ewentualnie możemy spróbować zobaczyć ich pracę od dołu. O właśnie, w tym momencie zadziałały. Są troszeczkę za nisko w tej chwili nawet. Trzeba byłoby je przesunąć troszeczkę w górę. Ale to następnym razem. W takim razie spróbujmy sobie tą windę gdzieś wysłać na jakieś pięterko. Na przykład drugie, czwarte i piąte.
W międzyczasie możemy sobie zobaczyć na pracę przekaźników, ponieważ ustawiłem drugą kamerę na przekaźniki. W tle widzimy przyciski dyspozycji. O tym jeszcze zapomniałem wspomnieć. Z tyłu porusza się przeciwwaga. Pierwotny zamysł był taki, żeby zrobić to troszeczkę inaczej. Mianowicie kabina miała być bez przeciwwagi. Sznurek do niej miał prowadzić od wciągarki do góry kabiny i przez bloczek na samym dole od spodu. W ten sposób, że gdyby na przykład się zacięła, to żeby silnik był w stanie ją pociągnąć również w dół. To jest istotne, szczególnie jakby miała być lekutka. W trakcie montażu stwierdziłem, że rezygnuję z tego rozwiązania, ponieważ robienie takiej ilości bloczków byłoby dosyć... no, po prostu mi się nie chciało, tak? No i w ten sposób zamiast tego powstała przeciwwaga. Kabina, jak widać, jest troszeczkę dociążona tutaj jeszcze nakrętkami. Mankament, który widzimy, to jest ten kabel zwisowy. No w skali 1:1 on jest ciężki, wisi sobie pięknie w dół. Niestety w skali takiej malutkiej, gdzie odległość między przystankami to 7,5 cm, no niestety ten przewód zwisowy zamiast ładnie wisieć, no to robi sobie co chce. No dobra, spróbujmy pojechać na wezwanie na parter. A po drodze się zatrzymajmy też na pierwszym piętrze. O właśnie, i to jest to, co mówiłem o kablu zwisowym, który robi sobie tu co chce. I to trzeba będzie dopiero rozwiązać. O. Teraz powinna jechać. No dobra. Dla przypomnienia, poprzedni model dźwigu, który miał postać, żeby nie rzucać słów na wiatr, on tu jest, miał postać tego oto kluczyka na sznureczku, tak? Nie był wyposażony w żadne wyłączniki końcowe. Teraz już ta kabina jest wyposażona, więc zaprezentujmy ich działanie. Ja wyślę sobie ją na razie na przystanek trzeci, to znaczy piętro trzecie, czyli przystanek numer 4, bo liczymy przystanki od 1. Dobrze. I teraz wyłączamy napięcie. Tutaj pokażę, gdzie wyłączyłem. Jest wajcha, tak? Napięcie jest wyłączone, czyli w momencie, kiedy je załączymy, to powinno być widoczne na kamerze pokazującej przekaźniki. Dobrze. Załączmy napięcie. W tym momencie winda nie będzie wiedziała, gdzie jest, a wyłączniki końcowe jej pomogą w tym. I kabina automatycznie nam zjeżdża na parter. Tutaj było widoczne, zgodnie tam z dokumentem, wyłącznik końcowy powinien zacząć działać minimalnie później niż przesłonka zwalniania. No, tutaj w tym modelu to wytrymować to też jest trochę ciężko co do milimetra, więc działa gdzieś pomiędzy tymi dwoma, w sensie tą spowalniającą a zatrzymaniem, czyli jak normalnie na fotoimpulsatorze winda tu zacznie zwalniać, to wyłącznik końcowy zaczyna śmigać ciut dalej. Przez to było widać, że ona troszeczkę później zaczęła nam zwalniać. Pomijając już to, że trochę skrócona była druga hamowania, tak wszystko działa zgodnie ze sztuką. Ale spróbujmy sobie pojechać na pierwsze piętro. Teraz zrobimy taki manewr, że weźmiemy naszą kabinę na wszystkich przystankach. To są wezwania, więc ona najpierw pojedzie w górę. Mamy wszystkie wezwania. Ja tutaj zrobię ujęcie również na przyciski wezwań.
Mamy 8 przystanek, 9, czyli 8 piętro, 10, czyli 9 piętro i przystanek 11, czyli piętro 9 ostatnie. Tak. I teraz jazda w dół. Nie bawimy się tutaj w otwieranie drzwi, przypominam. Niech kabina sobie... Aha! A ona się nie zatrzymuje. Pytanie dlaczego? Może z jakiegoś powodu zgubiła nam łańcuch. Znowu mamy problem z kablem zwisowym. Tak, jest zgubiony łańcuch, ale teraz już wie, gdzie jest. Znów po drodze mijamy przeciwwagę. Teraz na przystanku 10 oznaczonym jako piętro numer 9 powinno się zatrzymać. Jest to następny od teraz. Tak, kabina się zatrzymała. Jeżeli znów nie zgubiła nam łańcucha, czyli przekaźniki nie stracił wiedzy, gdzie jest, powinno się, o właśnie, po kolei zatrzymywać dla wszystkich. Posłuchajmy zatem pracy przekaźników. Nasza podróż skończyła się na pierwszym piętrze. Lekkie zbliżenie na pracę wciągarki. Fioletowy przewód to bocznik, żeby minimalnie przyspieszyć prędkość dojazdową. Oczywiście w momencie, kiedy na przykład ręką podniosę kabinę, to utrata ciemności sprawia, że ona jedzie. Było słychać pracę fotoimpulsatora. I teraz dojeżdżamy na samą górę. Wciągarka niestety ma dość mały power i ciężko sobie radzi z tymi wyłącznikami krańcowymi. Znaczy radzi sobie, ale przydałby się troszeczkę większy silniczek z większym momentem, by przy zmianie obciążenia nie było słychać, jak jej obroty na bieżąco maleją i wzrastają. I to jest wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam ponownie.